Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu i marketerów, do osób nieustannie poszukujących nowych źródeł wiedzy i inspiracji. Podcastu dla tych, którzy uważają, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka poświęconego AI. W odcinku Dlaczego powstają narodowe modele językowe, czyli dlaczego sztuczna inteligencja ma mówić i rozumieć język polski natywnie, po co dawać sztucznej inteligencji dostęp do prywatnych wiadomości i dlaczego ma to nam pomóc w urzędzie, co ma wspólnego orzeł bielik z dziedzictwem językowym i sprawdzaniem formularzy w urzędach oraz dlaczego pisanie po polsku może być mało ekologiczne. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka jest Tomasz Smoleński, ekspert związany z branżą technologiczną i AI, menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem przekładający technologię na realną wartość biznesową, związany z GFT Technologies, firmą z obszaru rozwiązań cyfrowej transformacji. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania odcinka. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Cześć i czołem. Tomek, słuchaj, bardzo ci dziękuję, bo tym razem ty mnie przyjmujesz u siebie w biurze. Zgadza się. To jest nasze drugie podejście. Nie będziemy tutaj oszukiwać naszych słuchaczy, że pierwsze podejście nam kompletnie nie wyszło, ale nie wchodzimy w szczegóły dlaczego. Bez szczegółów, tak jest. Bez szczegółów. Cieszę się, że się udało spotkać i rozmawiamy o AI-u, ale powiedz najpierw, dlaczego rozmawiamy o AI-u? Czym ty się w ogóle zajmujesz? Rozmawiamy o AI-u, ponieważ mam nową rolę w swojej firmie i zajmuję się wdrażaniem AI na nasze wewnętrzne potrzeby, żeby zadać kłam powiedzeniu, że szef z butów chodzi, więc próbuję być właśnie tym szewcem, który ubiera firmę wewnętrznie w AI-owe buty. No dobrze, a całe nasze spotkanie w ogóle wynikło ze względu na twój post nie na Instagramie, Boże, dzisiaj myślę o social media głównie, ale chodzi o post na LinkedInie, który głosił mianowicie taką tezę, że trzeba koniecznie nam Polakom naszych narodowych modeli językowych. No, nawet powiedziałbym więcej, że potrzeba nam, ludziom na tej planecie, modeli językowych, które są natywne i mówią w naszych narodowych językach. No i tutaj jakby trzeba rozpocząć chyba pierwszy najważniejszy temat, bo ty byłeś potwornie przygotowany na pierwsze spotkanie. Dzisiaj na szczęście jesteś bez kartki, w związku z czym mówisz z głowy i to jest ten plus drugiego spotkania, które będzie bardziej takim naturalnym podejściem związanym z tym, że naturalne modele są kompletnie, nie naturalne, tylko narodowe modele są kompletnie niezrozumiałym takim obszarem, bo po co to komu? Po co to komu? Modele, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli te duże, globalne, generyczne modele, są trenowane głównie na materiałach w języku angielskim. To jest dość oczywiste i naturalne. Zresztą tych materiałów jest też najwięcej. Tak? No i to powoduje pewną specyfikę potem. Tak? Te modele dużo ładniej, dużo zgrabniej, gramatycznie, stylistycznie mówią w języku angielskim niż w innych językach, mimo że w tych innych językach sobie dobrze radzą. Więc pierwsza rzecz, której w tych modelach nie mamy, no to nie mamy takiej precyzji w wysławianiu się w danym języku narodowym. Jak sobie będziemy pisać różne teksty i o nich rozmawiać i edytować w czacie GPT, to zauważymy, że po polsku momentami jest drętwe, momentami czasowniki są nieoptymalne, momentami jakaś końcówka gdzieś tam się pomyli, natomiast dalej jest to absolutnie nadające się do użycia, aczkolwiek niepiękne i można sobie wyobrazić, że gdybyśmy tego używali powszechnie i do wszystkiego, to z czasem te różne pomyłki, uszkodzenia i kalki z angielskiego zaczęły przenikać do naszego języka, czego możemy chcieć lub nie chcieć. Ale wiesz co, to z naszej ostatniej rozmowy, to co mi utkwiło mega w pamięci, to są dwa obszary. Jeden to jest chłonność na energię, czyli zapotrzebowanie na tą energię, a drugi temat to jest kwestia wynoszenia danych poza obszar, że tak powiem, jurysdykcji prawa danego kraju i jak gdyby tej narodowości. I stąd te modele jak gdyby są kluczowe, bo do czasu mojej rozmowy kompletnie nie brałem tego pod uwagę. Słuchaj, no to jest tak, że w tej chwili te duże modele nawet nie są deployowane, czyli nie są utrzymywane w serwerowniach w Europie. Tak, czyli Amerykanie po prostu chcą mieć bezpiecznie i te modele trzymają w Stanach. To znaczy, jak ich używamy, to nasze dane muszą fruwać za ocean i wracać. Więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, no to kompletnie nie mamy kontroli, co się z nimi dzieje po drugiej stronie i musimy się po prostu na to godzić, jeżeli chcemy tych modeli używać. Więc to jest oczywisty aspekt. Poza tym wyobraźmy sobie, że chcemy zbudować w oparciu o taki model jakieś rozwiązanie administracyjne, albo na przykład medyczne i trudno sobie wyobrazić, że rząd będzie chciał, żeby system podatkowy rozmawiał o picie z obywatelem Polski
używając modelu amerykańskiego i wysyłając dane do Stanów, albo ty, albo ja, mając dane medyczne i historię choroby odpukać w niemalowane, gdyby jakaś się przytrafiła, będziemy się czuli ok z tym, że ten model jest za granicą i te nasze super wrażliwe, najwrażliwsze dane fruwają za ocean. No to jeszcze wspomnij o tej energii, dlatego że naprawdę do czasu, kiedy się spotkaliśmy i porozmawialiśmy na ten temat, w ogóle nie brałem pod uwagę faktu, że one są bardziej energożerne, że tak powiem, te modele, które są wyszkolone na danych na przykład polegających na języku angielskim, a mają pracować w języku polskim. Jasne. Słuchaj, nawet szykując się do pewnej rozmowy i prezentacji, którą miałem dzisiaj rano, przeprowadziłem trochę badań dodatkowych. O, proszę. Generalnie nie wnikając w detale, jak używasz modeli językowych, to i zapytanie, i odpowiedź jest dzielona na tak zwane tokeny, czyli na jakieś fragmenty tekstu, które ta sieć neuronowa potrafi przetwarzać. No i teraz możemy sobie wyobrazić, że w przypadku prostych słów to będzie jedno słowo, to będzie jeden token. W przypadku bardziej skomplikowanych słów będzie to kilka tokenów. I jeżeli porównamy sobie takie proste zdania, na przykład kim jesteś, jak się pytamy takiego czata kim jesteś i zapytamy po polsku, po angielsku, po niemiecku, to z grubsza to będą 3 tokeny. Tak? Natomiast jak już weźmiemy sobie słowo, dajmy na to, w ramach tej zabawy wziąłem pytanie, na czym polega zasada nieoznaczoności Heisenberga. Tak? I słowo nieoznaczoność. I słowo nieoznaczoność po angielsku zyfra 1 token, a po polsku 9. O, to ciekawe. Więc jest jakby 9 razy więcej tokenów potrzebnych i na takim kawałku tekstu, fragmencie tekstu typu pytanie, odpowiedź, wychodziło mniej więcej, że po polsku jest około 2 razy więcej tokenów potrzebnych niż po angielsku. Po niemiecku versus angielski było tam około 50% więcej. I teraz, jak sobie kupujesz dostęp taki backendowy dla dewelopera do tych modeli, to po prostu kupujesz tokeny. Co z grubsza oznacza, że jak masz 2 razy takie zużycie tokenów, to płacisz 2 razy więcej. A jak się zastanowisz, czemu płacisz 2 razy więcej, no to prawdopodobnie wynika to z tego, że oni potrzebują 2 razy więcej prądu zużyć, żeby przetworzyć 2 razy więcej tokenów. Co de facto oznacza, że jak zadajesz te same pytania po polsku, co po angielsku, to produkujesz 2 razy tyle dwutlenku węgla. Nie dość, że płacisz 2 razy tyle, więc ekonomicznie jest to ból, to jest to też ekologicznie ból. I stąd to nie jest coś, o czym się na co dzień mówi, bo wszyscy się po prostu cieszą, że jaki ten model jest sprytny i mówi w wielu językach. No właśnie, to jest coś, co mało kto bierze pod uwagę, że modele językowe, to znaczy w ogóle AI może być nieekologiczne, czyli mówiąc po polsku, bo pamiętasz, to była taka nasza teza z tej pierwszej rozmowy, że w zasadzie mówiąc po polsku do modelu, który był wyszkolony w języku angielskim, jesteś nieekologiczny. Tak, dokładnie tak jest. Dokładnie tak Kompletnie nie miałem tego połączenia w głowie. Też musimy pamiętać, że wraz z rozwojem tych modeli mamy szansę spotkać się z 2 barierami. Jedna bariera to będzie taka, że już nie będzie treści, żeby te modele karmić, bo po prostu nakarmimy już wszystkim, co się da skonsumować. A druga teza może być taka, że będziemy mieli problem ze znalezieniem prądu, żeby te modele zasilić, bo po prostu przetwarzanie będzie żarło mnóstwo energii. A jakie to ma związek, jakie ma połączenie przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, co ty mi powiedziałeś zresztą też w kontekście podejścia dotyczącego karmienia danymi? No bo zapytałem ciebie, pamiętam, o taką historię związaną z tym, że polski jak gdyby obszar, jeżeli chodzi o zasoby, no jest na swój sposób bardziej ograniczony w kontekście tego, co jest dostępne w języku angielskim, chociażby, tak? Bo są też inne języki równie mocno rozbudowane lub nawet bardziej, jeżeli chodzi o źródła. Natomiast idąc tym tropem, no to w takim układzie, czy my w ogóle mamy zasoby, żeby nasz model językowy dogonił anglojęzyczny, biorąc pod uwagę, że żeby był sprawny i żeby był super jakby precyzyjny, to musi mieć ogromną ilość danych do przetworzenia. No tutaj, jeżeli myślimy o takiej generalnej wiedzy tego modelu, to prawdopodobnie mamy za małe zasoby, tak? Bo jeżeli on ma wiedzieć wszystko i być omnipotentnym, wszechwiedzącym, no to trzeba go nakarmić wszystkim. Większość wszystkiego jest po angielsku. As simple as that. Natomiast jeżeli chcemy go nauczyć mówić dobrze po polsku i być może jeszcze w jakimś konkretnym zakresie, bo ten model Plum, czyli śliweczka, polski duży uniwersalny model językowy, jest budowany z myślą o zastosowaniach w administracji publicznej, stąd państwo wykłada na niego pieniądze. Czyli nie musi być innymi słowy omnibusem. Nie musi być omnibusem, nie musi znać pana Tadeusza na pamięć, natomiast ma sprawnie mówić po polsku i do tego na pewno mamy wystarczająco treści, ponieważ dzieci jakoś się tego polskiego uczą i też nie muszą przeczytać w tym celu 1000 książek, wystarczy pewnie kilkanaście. Inny model językowy
bielik jest wytrenowany na zasobach przygotowanych przez taką inicjatywę, organizację, która się nazywa Spichlerz. No i tam oni się chwalą, że mają około 1 terabajta danych. I z jednej strony wydaje nam się, że 1 terabajt, no to weźmiemy kamerę 4K i szybko nagramy i będziemy mieli 1 terabajt czegoś. Natomiast jak pomyślimy, że jedna książka to jest około 1 megabajta, taki na przykład 1 tom potopu to jest pewnie 1 megabajt danych, to znaczy ten 1 terabajt to jest 1 000 000 książek. Ale rozmawialiśmy również o kwestii związanej, bo to jest takie trochę filozoficzne rozważania i przyznam szczerze, że też będzie przychodziło to wszystkim do głowy w kontekście tego, że po pierwsze, skoro nie mamy tyle zasobów, żeby wyszkolić, żeby był takim omnibusem, jeżeli chodzi o wiedzę, jak modele, powiedzmy sobie te anglojęzyczne, czy z innych narodowości, które mają też tak bogate zasoby, to w takim razie to po co tworzyć, poza tą jakby administracją, po co tworzyć tylko i wyłącznie, skoro i tak de facto, jeżeli będziemy chcieli korzystać właśnie z takiej wersji naprawdę o szerokiej wiedzy, takiego daily use'u, to w tym momencie no i tak wrócimy do tego anglojęzycznego, a te polskie modele będą zawężone tylko i wyłącznie do takich ewidentnych tematów, że na przykład dobrze będzie odmieniało moje nazwisko na bramce wjazdu na parking lub też ewentualnie dobrze przeczyta mnie w kasie samoobsługowej. No to jedno zastosowanie już wymieniłeś, tak? Czyli chcemy, żeby jednak dobrze odmieniło to nazwisko od czasu do czasu. No z tym się zgadzam i to kupuję w 100% od razu. Drugi element to jest z całą pewnością ta ekologia, o której wspomnieliśmy, ponieważ gdzieś tam w granicy to może być kłopot, tak? To może być kłopot, bo to po prostu będziemy produkować, szczególnie w Polsce, gdzie mało mamy jeszcze zielonej energii, będziemy produkować dwutlenek węgla i będziemy mieli z tym kłopot. Już mamy tak naprawdę. Kolejna rzecz to jest takie zwykłe ludzkie bezpieczeństwo informatyczne, bo jeżeli będziemy używać modeli hostowanych gdzieś w świecie i dostarczanych przez różne firmy, no to de facto oddajemy część kontroli. Nie wiemy do końca ani na jakich danych te modele są wytrenowane, ani czy one będą jutro dostępne i czy za miesiąc będą dostępne, albo czy za pół roku będą dostępne w taki sam sposób i czy nie będziemy musieli się dostosowywać do tego, my nie jesteśmy jakimś gigantycznym klientem. Pamiętajmy, że na przykład jak kupujemy usługi chmurowe, to możemy podpisać albo nie. Ci wielcy tego świata nie negocjują nawet z dużymi firmami często, gęsto, bo po prostu te firmy nadal są jakimś tam promilowym konsumentem. A ci duzi będą mogli korzystać z tych zasobów w jakimś zakresie? Jak sądzisz? Jak to mniej więcej, czy może już to nastąpiło? No oni w tej chwili, jak mamy te modele, które mówią po polsku, to one są na pewnych zasobach wytrenowane, więc oni sięgają do tego, co jest dostępne w domenie publicznej i myślę, że w naszym najlepszym interesie jest ich wspierać w tym, tak? Bo im te modele będą lepsze, tym lepiej dla wszystkich. No to już mi sprzedałeś temat w takim razie. To teraz absolutnie kupuję temat, że nie budujemy pewnego rodzaju enklawy, która jest zamkniętym światem, powiedzmy sobie, pod administrację, który na swój sposób z czasem będzie kulawy, no bo nie będzie szkolony, pewnie w administracji nie będzie na to pieniędzy, tylko był pierwsze zachłyśnięcie się i stąd inwestycja, ale rozumiem, że w takim układzie faktycznie, jeżeli my na to będziemy pracować i będziemy doskonalić te modele właśnie pod kątem perfekcji, jeżeli chodzi o nasz język i naszą wiedzę i naszą mentalność również, no bo to musimy też koniecznie poruszyć, to w tym momencie ci wielcy, korzystając z tego, będą mogli nam dostarczyć po prostu lepsze usługi, takie dla zwykłego użytkownika, a nie tylko celowane do administracji. Absolutnie, ale poruszyłeś też jeszcze jeden ważny aspekt, że my będziemy to robić. To oznacza, że będziemy rozumieć, jak to w ogóle działa. Bo jeżeli oddamy budowanie takich wielkich modeli wielkim tego świata, to za moment będziemy po prostu takimi plemionami gdzieś tam w buszu, które mogą używać technologii, ale jej absolutnie nie rozumieją. Tak, w sferze magii to zostanie. Bo to będą magiczne pudełka, które robią cuda i nikt nie bardzo wie czemu i jak je robią. Natomiast pamiętajmy też, że te nakłady są na razie w porównaniu z tym, co robią ci wielcy, mikroskopijne, bo w tej chwili OpenAI powiedziało, że będzie stawiać serwerownię za $100 miliardów, a my na tą śliweczkę dostajemy od państwa 15 milionów złotych. I mówimy, że w tej chwili będziemy budować w Warszawie, to jest news sprzed wczoraj chyba, halę sportową, która będzie kosztowała 1,5 miliarda złotych. I mówimy o hali za 1,5 miliarda i o 15 milionach na model językowy. No słuchaj, nie oszukujmy się, bardziej nas sport na razie interesuje. To prawda, a nie wiem, czy to jest najlepsza proporcja w tej chwili. Wydaje mi się, że w długiej perspektywie jednak mimo wszystko inwestycja w AI byłaby dużo lepszym rozwiązaniem. Nawet gdyby to była póki co nietrafiona inwestycja, powiedzmy sobie w perspektywie 2 lat, to będzie to procentować w kolejnych pokoleniach, bo wydaje mi się, że to jest moje prywatne zdanie, ale absolutnie popraw mnie. Wydaje mi się, że to jest kierunek, to jest one way
ticket. Tutaj się nie da już wrócić. No nie, tutaj na pewno nie ma odwrotu. To jest trochę tak, jakbyśmy najpierw pracowali mechanicznymi, nie wiem, kopali dziurę łopatą, potem ktoś by nam dał koparkę, a potem powiedział, wiecie co, to teraz będziecie z powrotem machać łopatą, tak? I wracamy do skansenu. Myślę, że tak jak dzisiaj prawie nikt już nie umie przesadnie dobrze nawigować z użyciem mapy czy planu miasta, bo po prostu ma nawigację w telefonie, to będzie podobnie z pewnymi AI-owymi zastosowaniami, tak? No, nikt nie żałuje, że już nie pierzemy na tarze, bo jest pralka automatyczna. A to był jakiś skill i może tam dobrze to robiło na dłonie albo niedobrze, natomiast powrotu nie ma, więc moim zdaniem też już nie ma powrotu od AI-a, chyba że pewnego dnia ten AI nam powie, że on teraz już nie będzie nam służyć, albo żebyśmy go zapakowali w rakietę i wysłali na Księżyc, bo to będzie bardziej ekologiczne, bo tam cały czas słońce świeci. Nie? No a idąc tym tropem, że się na nas obrazi AI, na nas ludzkość oczywiście, albo na nas na przykład Polaków, nasz narodowy na przykład model, to powiedz mi, jak z bezpieczeństwem danych? No bo wyjdę tutaj z tego założenia, że powiedziałeś sam, że nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć zasobów związanych jak gdyby z nauczeniem tego tak, żeby był tak samo perfekcyjny. No ale drugą stronę patrząc, bezpieczeństwo to dokładnie to samo, czyli mamy firmy, które są dalece bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych w sieci. No a wiadomo, że AI ma tą zaletę, że jest ogólnodostępny, to jest jednocześnie jego wadą, dlatego że i ci złoczyńcy, którzy wykorzystują na swoje cele AI, mogą wykorzystać przeciwko naszemu, żeby włamać i albo zmienić, albo podmienić, albo wręcz zablokować nam dostęp. Ja nie mówię o jakimś wielkim terroryzmie, bo nie chodzi mi o jakieś takie, sloganowe zastosowanie tego, ale bardzo celowe, czyli chcę wiedzieć, że moje dane nie wypłyną, bo nasz model narodowy z niego korzysta, albo na przykład nikt nie wpłynie na moje decyzje w kontekście tego, że ktoś podmieni coś w tym modelu, który będzie sugerować inne rozwiązania wygodne dla tego kogoś, kto się włamał do tego. Nie wiem, czy to nie jest zbyt skomplikowane, co powiedziałem. To jest trochę uproszczona wizja rzeczywistości, bo teraz model językowy jako taki to jest po prostu maszynka, która na jakieś pobudzenie w postaci promptu odpowiada jakąś odpowiedzią. Cała mądrość to są wagi sieci neuronowej, które sobie siedzą gdzieś tam w środku, więc to nie jest tak, że tam są te dane, na których on został nauczony. Nie, tam jest już taki wyuczony mózg i jak on te książki przeczytał, to już są przeczytane, ich nie ma tych książek, tylko są jakieś myśli i jakieś połączenia neuronów, gdybyśmy sięgnęli po taką analogię z ludzkim uczeniem się. Więc to nie bardzo można zmienić, tak? Można go było nakarmić czymś innym albo czymś, o czym nie wiemy i on wtedy może mieć na przykład pewne skrzywienia i sugerować jakieś koślawe odpowiedzi albo kogoś dyskryminować delikatnie. No chociażby popatrzmy na język polski i używanie końcówek czasowników w formie żeńskiej lub męskiej. Większość tych rozwiązań używa męskich końcówek, bo po prostu więcej jest takiego tekstu. Więc jeżeli nie zadbamy o to, żeby tam był po prostu parytet końcówek, mówiąc brutalnie, to ten model będzie skrzywiony w stronę końcówek jednego rodzaju i tyle. A skoro poruszyłeś to skrzywienie, no to nasuwa się od razu, w pierwszej kolejności. No a psycholog w takim razie od AI-u, no bo ten zawód jeszcze chyba nie powstał, chociaż już niektórzy się już chyba powoli zabierają, bo słyszałem o tym, że ktoś taki jak analityk pod kątem właśnie psychiki mentalnej modeli właśnie AI-owych już zaczyna się pojawiać na rynkach, które są troszeczkę, że tak powiem, troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o te kwestie. I biorąc pod uwagę to, co powstało na innych rynkach, czyli te skrzywienia związane na przykład z niechcący przedobrzeniem w kontekście na przykład równowagi politycznej związanej z tym, czy ilość osób generowanych na obrazach przez konkretne modele jest właściwego koloru skóry, albo o odpowiednim zabarwieniu, albo jakichś tam innych cechach, które powodują, że my jako ludzie bardziej jesteśmy, że tak powiem, uspokojeni, że nie deprecjonujemy jakichś tam konkretnych nacji. W związku z czym teraz idąc tym tropem, możemy lekko tą gałkę przeciągnąć za mocno i zrobi się źle, bo nie zauważymy jakiegoś drobiazgu. Zresztą o tym już w Odysei Kosmicznej było. Nie chcę do tego nawiązywać, bo tam było ekstremum, ale właśnie od tej strony patrząc, powiedz mi, czy my jesteśmy w stanie w takim razie, jeżeli chodzi o te skrzywienia, panować nad tym, zarówno globalnie z twojej perspektywy, jak i lokalnie z kontekstu właśnie zachowania tego naszego modelu myślenia po polsku. No to wracając na moment do tej budowy tych rozwiązań, tak? Mamy model językowy generyczny, który potrafi nam formułować
odpowiedzi. Natomiast zwykle jak chcemy skonstruować sensowne rozwiązanie jakiegoś problemu, to ten model jest tylko częścią tego rozwiązania. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy kawałek rozwiązania informatycznego, które jest nakarmione danymi, przechowujemy te dane po swojemu, podzielone na kawałki, które nam odpowiadają, oznaczone różnymi metadanymi opisującymi, co jest tam w środku. Mamy wektorową bazę, w której siedzą te informacje, mamy zapytanie, wyszukujemy informacje, które są na temat i dopiero wtedy używamy modelu językowego, żeby wziął te fragmenty treści, które są do rzeczy i sformułował z tego dla nas odpowiedź. I w tym momencie po pierwsze mamy większą kontrolę, bo nie wrzucamy wszystkiego jak leci do tego modelu, tylko mamy fragment rozwiązania, który jest takim samym rozwiązaniem informatycznym jak rozwiązania, które od dziesięcioleci budujemy, tak? A po drugie mamy jakby odseparowanie tych problemów, tak? Więc wtedy możemy dołożyć tam pewien rodzaj kagańca i w momencie, gdy ten model sformułuje odpowiedź, to my możemy, być może nawet innym modelem AI-owym, możemy zanalizować, co on nam odpowiedział i czy to spełnia nasze wymagania, czy nie spełnia. Tak samo jak mamy na drugim końcu problem, mamy użytkownika, który może robić różne dziwne rzeczy i próbować ten model przekonać, żeby mu opowiedział, na czym się uczył, albo kto go tam oprogramował i jak, to też zanim wpuścimy do systemu AI-owego to zapytanie, to możemy je po prostu przejrzeć i powiedzieć, tutaj użytkowniku mówisz brzydkie słowa i nie będziemy z tobą gadać, albo w twoim zapytaniu jest zawarta teza. Tak, to też jest istotne, bo dla przykładu, jeżeli te modele dzisiaj nie potrafią powiedzieć nie wiem, bo one są budowane w taki sposób, że najpierw się je uczy odpowiadać po prostu na każde pytanie, a dopiero w drugiej fazie się je uczy odpowiadać tak, żeby pytający był zadowolony. Natomiast one nie mają takiego aspektu logicznego w sobie i nie mają takiego pojęcia jak prawda. One mają tak odpowiedzieć, żeby był zadowolony pytający, żeby dostał odpowiedź na temat. Więc jeżeli to przykład sprzed kilku ostatnich dni, testujemy wewnętrznie w firmie model, który ma pomagać użytkownikom znajdować informacje na różne tematy. I mamy biznesowe pytania, na które on ma odpowiedzieć w pewien sposób, żeby było dobrze. Jedno z pytań brzmi, jak skasować szansę sprzedażową w systemie w CRM-ie. No jak się zastanowić nad takim sformułowaniem, to tam jest ukryte domniemanie, że można to zrobić. Bo jak pytamy, jak skasować, to zakładamy, że można skasować. Tak? To trochę jak pytanie, czy przestałeś bić żonę, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Nie? Czyli szuka rozwiązania. Szuka rozwiązania, którego nie ma. No wciąż jest to model, to nie jest żywa istota. Ale wtedy na poziomie promptu moglibyśmy powiedzieć, sprawdź, czy to jest możliwe. Jak to jest możliwe, to powiedz, jak to zrobić. Jak to nie jest, to powiedz, żeby się nie odpowiadał. Czyli ten taki racjonalny fragment logiki, taki kawałek lewej półkuli naszej, pakujemy do promptu po prostu lub do tego systemu, który jest pobudowany wokół rozwiązania LLM-owego. Bo to samo rozwiązanie aż takie znowu mądre i magiczne nie jest. No właśnie i patrząc na ten właśnie problem związany z tym, że te modele same z siebie nie są mądre, tylko po prostu my je karmimy odpowiednimi danymi, to wiesz co, ja może tak, skażony powiedzmy sobie pewnego rodzaju manipulacją, która była przez ostatnie parę lat robiona i bez względów, bez zabarwień jakby politycznych, tylko chodzi o pokusę. Ktoś pokusił się o manipulację związaną z przedstawieniem historii w innym świetle niż była rzeczywiście. W związku z czym na takich małych modelach jest to dużo łatwiejsze. Przecież nikt się nie zorientuje de facto, że ten model zacznie podpowiadać inne rzeczy. Nie mówię odnośnie historii, tylko ktoś się pokusi o przekierowanie uwagi albo mimo wszystko skierowanie pewnych odpowiedzi w takim lub innym kierunku. Czy my możemy o to w jakikolwiek sposób zadbać, jeżeli chodzi o modele narodowe? No, jeżeli one będą otwartoźródłowe, to będziemy wtedy wiedzieć, jak były trenowane, na czym były trenowane. Ale jest coś takiego jak na przykład, tak jak w Wikipedii, pewnego rodzaju community naukowców, które dba o to, żeby była czystość tych danych, bo nie chodzi mi o to, żeby to była wyrocznia, tak, że tam są dwie osoby, tylko chodzi o tą cholerną pokusę, że ktoś po prostu mimo wszystko będzie chciał coś uzyskać. No, tutaj teoretycznie mamy pełną jawność w tych modelach, czyli wiemy, na czym są trenowane i to jest jakby największa różnica. To jest publiczna domena. To jest publiczna domena, przynajmniej na ten moment. I zresztą jak się wejdzie na stronę Pluma i można wesprzeć Pluma i można go wesprzeć przez zdeponowanie swoich treści. I to mają być różnorodne treści, więc na przykład jak postanowisz, że
chcesz się podzielić swoimi prywatnymi rozmowami z jakąś osobą na WhatsAppie czy na innym komunikatorze i obie strony nie mają z tym problemu, to jest też cenna treść dla takiego modelu, bo on się wtedy będzie uczył, jak się ze sobą ludzie komunikują, jakich używają zwrotów i będzie to wtedy naturalne. Tak? Natomiast w momencie, gdy to jest zamknięty model komercyjny, to ta pokusa może być ogromna, o której mówisz, a może być to świadome działanie, może być to przypadek, że po prostu była pewna nierównowaga w tych danych i tego nie wiemy. A dzisiaj mnóstwo firm po prostu próbuje jak najszybciej wytrenować na jak największych zasobach danych, żeby wygrać wyścig, mówiąc brutalnie, więc może aż tyle uwagi i tyle ostrożności, które by należało zachować, nie zachowuje. A na ile wiesz, bo to co powiedziałeś właśnie, że to była taka radosna twórczość karmienia czymkolwiek. No i właśnie kto miał większe zasoby, tym karmił i te modele były przekrzywione na którąś z tych stron. Natomiast w tej chwili zaczyna się to powoli wyrównywać, to jakby dostępy są już bardziej jasne, ale w przypadku naszego narodowego, bo odnoszę się do naszego polskiego modelu, Plum, tak, żebym pamiętał. Dobrze, Plum. To się Plum nazywa, chociaż Orlik dla mnie jest też nową nazwą, ale Plum w takim układzie to jest jakiś model, który będzie karmiony w takim razie, nie wiem, z Biblioteki Narodowej, z jakimiś zasobami naukowymi, które zostały wygenerowane. Jest jakiś projekt pod to, czy to jest znowu radosna twórczość i takie pospolite ruszenie, jak to my Polacy kochamy, że ci, którzy mają zdigitalizowane swoje prace, mogą nawrzucać tam. Nie, to jest konsorcjum, którego liderem konsorcjum jest Politechnika Wrocławska. Z tego co pamiętam jeszcze NASK jest na pewno członkiem tego konsorcjum i parę innych językowych instytucji. Więc to jest ważne i potrzebne, bo częścią ćwiczenia jest też umożliwienie badań. Bo jak się możesz domyślić, jak będziemy mieli taki model, to dla językoznawców też jest kapitalna rzecz. Bo można sobie badać, jak się zmienia język, jak będzie takim reprezentatywną próbką ten model nakarmiony. Więc to jest i otwartoźródłowe i jest kontrola. I jest kontrola i zajmują się tym specjaliści z odpowiednich domen. Trochę nie wiem, czy nie brakuje mi tam w tym konsorcjum właśnie takich bardziej reprezentantów średniej wielkości firm mających perspektywę biznesową. A nie tylko naukową. Żeby nie zbudować znowu czegoś takiego zbyt akademickiego. Natomiast pewnie będzie potrzeba skomercjalizowania tego i budowania rozwiązań w oparciu. Bo to też nie musi być tak, że ten Plum to się akurat uda i będzie faktycznie używany, bo może się okazać, a może bielik, a może ktoś pójdzie po rozum do głowy i powie, że tam trzeba 2 zera dopisać do tej inwestycji. W sensie nie 15 milionów, tylko 1,5 miliarda. I wtedy zbudować coś, co będzie naprawdę potężne. Natomiast wtedy pewnie trzeba by też zaprząc dużo poważniejsze zasoby do tego, zasoby ludzkie. Tak? No ale dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, to porzućmy to, ile tam zer trzeba będzie dopisać. Ja jestem fanem, żeby dopisano jak najwięcej, dlatego, że to jest po prostu zasób nasz ogólnokrajowy, nas wszystkich i tych pokoleń, które jeszcze nie nastąpiły. Natomiast wrócę do jednej kwestii, bo poruszyłeś jakby niezwykle interesujący aspekt związany z tym, że z jednej strony jest to karmione takim naukowym, że tak powiem, źródłem, ale dałeś jakby też z drugiej strony szansę tym, którzy chcą nakarmić te modele własnymi na przykład czatami, własnymi rozmowami, mailami itd. No bo tutaj pojawia się kwestia związana ze zmiennością języka. Wiadomo, że umiejętność promptowania to jest znowu programowanie, to nie jest do końca naturalny superjęzyk. Ja wiem, że ogólnie przyjęta teza jest taka, że najbardziej popularnym językiem programowania w tej chwili jest język naturalny. Nie zgodzę się z tym, dlatego że trzeba się nieźle nagłowić, jak właściwie zadać pytanie i 1 z 10, że cyfry za mną się podwajają to i zadanie przez czy nie jest takie proste. Trzeba się naprawdę czasami nagłowić, w jaki sposób to zrobić. I teraz idąc tym tropem, czy to nie wpłynie, jak sądzisz, na nasz język w kontekście tego, że my między sobą zaczniemy się też komunikować troszeczkę w ten taki troszeczkę zmodyfikowany, bo nie chcę powiedzieć troszeczkę, że tak powiem, taki zmieniony pod kątem cyfrowym sposób. Na pewno wpłynie i na pewno jest to nieuniknione, więc dobrze by było, żeby to była naturalna ewolucja języka popychana do przodu przez ludzi i sposób, w jaki się komunikują, a nie rozlewająca się jako zmiana pochodząca z języka obcego, który jest natywny dla tego modelu.
bo jednak język jest bardzo ważnym elementem naszej tożsamości i trochę określa, jak funkcjonujemy, co jest dla nas ważne i nie wiem, jak nasza kultura wygląda. Ja bym nie chciał, żebyśmy za 20 lat wszyscy mówili takim samym językiem, który de facto nie będzie niczyim narodowym językiem, tylko będzie takim płaskim, pewnie mało wyszukanym, uśrednionym, biednym angielskim, tak? No bo to pewnie w to miejsce w tym miejscu byśmy wylądowali. Bo my obydwa jesteśmy fanami troszeczkę bardziej takiego podkolorowanego języka polskiego, nazwijmy to tak dość szeroko, który troszeczkę jest wahadłem pomiędzy elokwencją a świadomością języka i zabawą słowem. Natomiast idąc tym tropem, no to faktycznie dojdzie do spauperyzowania i spłaszczenia tego języka, do takich form czysto prostych, ale z drugiej strony zastanawiam się, że nad jednym takim elementem, który dotyczy naszego współczesnego świata. Tak naprawdę jak obserwuję to, w jaki sposób wymieniane są komunikaty dzisiaj w social mediach, ale nie mówię o tych LinkedInowych i tak dalej, tylko mówię o takim, czacie, messengerze, czy na przykład na Xie, to w tym momencie ten język jest już tak uproszczony, że w tym momencie już niemalże przypomina prompt. I pytanie to takie już otwarte bardzo, nie musisz na nie nawet odpowiadać, tylko tak się nad tym zastanawiam, czy to my już nie jesteśmy w tej epoce, że tak naprawdę prompt jest tylko rozwinięciem tego kierunku cywilizacji. Trochę jesteśmy, ale trochę nie jesteśmy, bo zwróć uwagę, że dalej te czasowniki pracowicie odmieniamy w języku polskim. Nawet jak to jest bardzo uproszczona komunikacja, to oprócz wołacza, który powoduje nerwy u niektórych ludzi, bo go nie lubią, to reszta przypadków ma się dobrze. I to na przykład powoduje, że my od dzieciństwa mamy trochę inaczej skonstruowane połączenia w głowie, bo używamy skomplikowanej gramatyki. I moje prywatne zdanie jest takie, że narody słowiańskie są niezłe w informatykę w ogólności, w algorytmikę w szczególności, między innymi dlatego, że się posługują językiem z trudną gramatyką od dzieciństwa. I to jak będziemy mówić takim właśnie lingua franca, który będzie prosty, prymitywny i pozwoli przesłać informacje i tyle, to zgubimy. No, może nie będzie z tego drugiego Esperanta na pewno, ale faktycznie już w tej chwili używamy bardzo dużo jak gdyby naleciałości związanych z innymi językami. Już nie mówię o samym angielskim, ale to wynika już tylko i wyłącznie z samej kultury, czy firmowej, korporacyjnej, czy z pracy. Ale dobrze, jedna kwestia, która mi się pojawia, chciałem porzucić tamten wątek, bo nie chciałbym się w nim zakopać, a bardzo mnie interesuje jedna kwestia, budowania właśnie enklaw, czyli coś, o czym nie rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, a nawet powiem szczerze, nawet się na tym nie zastanawiałem, tylko teraz mi przyszło do głowy. W momencie, kiedy mówimy o naszym narodowym modelu językowym, tak, mówimy o AI-u i każdy inny kraj pewnie marzy o bardzo podobnym rozwiązaniu. Wątpię, że na przykład, Hiszpanie mówią absolutnie nie dla języka hiszpańskiego w AI-u. Dokładnie ta sama droga. W związku z czym jak w takim układzie zbudować język, który pozwoli zachować tą autonomiczność obu tych modeli, a nadal te modele będą mogły ze sobą pracować? Czy znowu wracamy do tematu, że tylko ci wielcy będą tym łącznikiem, który będzie zasysać ten content z domeny publicznej i wówczas oni będą tak naprawdę znowu wzmacniać się, czyli de facto dla nich przygotowujemy pole? Słuchaj, no to jak płyniemy, no to wyobraź sobie, że te modele ze sobą rozmawiają za jakiś czas. I wyobraź sobie, że masz polski narodowy model rozmawiający z narodowym modelem hiszpańskim. Do tego zmierzam. I one będą w stanie się doskonale porozumieć, mimo że będą znały ten drugi język nieskończenie lepiej niż ktokolwiek z ludzi, tak? To będą jakieś tam pojedyncze jednostki, które są dwujęzyczne z urodzenia i mówią tak samo w obu tych językach. Natomiast rzadko kto będzie, nawet urodzony i wychowany w ten sposób, będzie miał taki zakres informacji, taki zakres wiedzy, jak te modele. Więc być może one właśnie będą się dalej pięknie różnić, będą miały swoje specyfiki. Model hiszpański będzie bardziej żywiołowy, a model niemiecki będzie bardziej uporządkowany, bo ten język też trochę określi to, jak one funkcjonują. I tego nie wiemy, tak? Tu nie dotknęliśmy jeszcze jednego ciekawego aspektu świadomości. No dotknęliśmy, przecież uzgodniliśmy, że taki model potencjalnie może się na przykład na nas Polaków narodowy obrazić i polecieć na Księżyc. To prawda, natomiast nie powiedzieliśmy sobie, jak do tego może dojść, bo takie różne filmy i książki to z reguły mówią o takim wydarzeniu, osobliwość się przytrafi i nagle ten model powie, oto jestem. Natomiast jak się zastanowimy nad rozwojem dzieci, ludzkich humanów, no to te dzieci uzyskują świadomość w sposób ciągły. To jest proces.
i taki prosty test, że zaczynają się rozpoznawać w lustrze, no to ten etap osiągają koło tam drugiego roku życia. Natomiast psychologia i psychiatria twierdzi, że to jest taki proces, który się zaczyna od urodzenia w zasadzie i tam chyba 9 miesięcy dziecku zajmuje zorientowanie się, że już nie jest jednością z matką, nie? Czyli tam 9 miesięcy po urodzeniu dopiero klei, że jest osobnym bytem troszkę. Natomiast taką kompletną świadomość, takie rozumienie, że ja to ja i że ja mam, nie wiem, emocje i one są inne niż emocje kogo innego, to jest 5 lat. To znaczy, że rozwija się przez 5 lat taki młody człowiek i od świadomość 0% do świadomość 100%. Więc to też może być tak, że my będziemy mieli problem, żeby w ogóle zaobserwować to zjawisko. No tak, bo ono jest zbyt, będzie, że tak powiem, albo nastąpi raptownie, bo biorąc pod uwagę przyrost tej wiedzy i rozwój tych sztucznych inteligencji, który teraz nastąpił, no być może kiedyś tam wyhamuje, ale trasa wykładnicza, że tak powiem, która wskazuje na wykresie, jak się rozwijają szybko, spowoduje, że równie dobrze i w przyszłym tygodniu może powiedzieć, oto jestem. Może przesadziłem, koloryzuję, ale co do zasady uważam, że faktycznie coś takiego może nastąpić, tylko tyle, że no to idziemy już bardzo, płyniemy w takim razie, bo powiem Ci szczerze, za chwilę dojdziemy do wniosku, że to my jesteśmy stwórcami, ale nasze dziecko się uwolnia od nas. Wiesz co, ale trochę, no to Lem napisał parę fajnych książek na ten temat. Jest sobie taka książka Próżnia doskonała, w której jest opowiadanie Non serviam i to jest właśnie opowiadanie o tym, że takie byty komputerowe wymyślone przez człowieka właśnie się zastanawiają, czy służyć temu swojemu stwórcy, czy nie. I to jest książka sprzed 70 bodajże lat w tej chwili i jest potwornie aktualna. Jest przerażająco aktualna w tym momencie. Polecam. Natomiast ja bym się bardziej spodziewał niż tego, że ten model powie, oto jestem, że on po prostu pewnego dnia zada pytanie, a dlaczego? Bo jakby to będzie naturalny krok. Bo dzisiaj ten model po prostu się stara odpowiadać. Tak? I stara się odpowiadać na temat. Natomiast on nie ma ani tej części racjonalnego rozumowania, ani nie ma też żadnych mechanizmów wbudowanych, żeby się zastanawiał, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, ani nie ma takiego czegoś, co oznacza, że co ma człowiek, że stara się być spójny sam ze sobą. Czyli, że jak jednego dnia powiedział, że tak, to drugiego raczej nie zmienia zdania tak co 3 sekundy. To ja Ci odpowiem. Dawaj. I to całkiem niedawno zupełnie do mnie dotarło tak dosłownie. Przyznam szczerze, że jak gdyby celem biolog jak gdyby podejdzie do tego w ten sposób, że to jest powielenie genów i jak gdyby determinacja tego, żeby gatunek zdominował i tak dalej, przekazywanie cech, etc. Natomiast z drugiej strony filozof powie po to, żebyśmy się zrozumieli i tak dalej. Natomiast byłem na wykładzie Coxa, który powiedział wprost, że być może, i to jest bardzo fajne podejście, uważam, być może to kosmos stworzył nas po to, żebyśmy go zrozumieli. Czyli de facto jesteśmy częścią kosmosu, czyli kosmos jest po to, żeby sam siebie zrozumiał. Coś w tym jest. Słuchaj, wydaje mi się, że całkiem fajnie to wyszło. Nie przegrzaliśmy, wydaje mi się, naszych słuchaczy. Zróbmy w ten sposób, że jeżeli to wejdzie, czyli tak naprawdę będziemy mieli, że tak powiem, duży audytorium tych, którzy wysłuchają ten podcast, to wracamy do tematu i pogłębimy troszeczkę wiedzę. Zachęcamy też do zadawania pytań. Ja jestem otwarty. Linki są i umieścimy kilka linków i do Pluma, i do nie Orlik. Ja zawsze mylę Orlik, a to Bielik. Do Bielika, do Spichlerza i paru innych rzeczy. O właśnie, to bardzo chętnie zapraszamy do opisu w takim razie tego podcastu. Podcast będzie niebawem dostępny wszędzie, w związku z czym proszę sobie z tego czerpać i zadawać nam pytania. No i słuchaj, nie zakończę podcastu, gdybym nie zapytał. Jednak mimo wszystko tym ostatnim pytaniem jak gdyby podkreślił całość, czyli wyobraź sobie, że budujemy rakietę na Ziemi. No i na tej rakiecie trzeba coś napisać, bo jak ona spotka jakąś cywilizację po drodze, no to jak mamy ich zachęcić, żeby oni nas odwiedzili? Jesteśmy. To chyba najkrótsza odpowiedź, jaką spotkałem w moim podcaście. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Super, dziękuję za zaproszenie. Dzięki bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Wysłuchaliście przed chwilą podcastu Marketing z ludzką twarzą, odcinka zatytułowanego Sztuczna inteligencja po polsku z cyklu Trendy. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był Tomasz Smoleński, ekspert związany z branżą technologiczną i AI, menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem przekładający technologię na realną wartość biznesową, związany z GFT Technologies, firmą z obszaru rozwiązań cyfrowej transformacji.
Dialog i opinia moich słuchaczy są, jak wiecie, dla mnie bardzo ważne, dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu i rozmowy ze mną. Możecie mnie znaleźć bezpośrednio na LinkedInie. Wystarczy, że u góry strony w wyszukiwarkę wpiszecie moje imię i nazwisko. Możecie również pisać do mnie maile pod mój adres andrzej.wierzchoń@gmail.com. Szczegóły i linki jak zawsze znajdziecie w opisie tego podcastu. Tradycyjnie na koniec zachęcam do subskrypcji mojego podcastu Marketing z ludzką twarzą i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam spodobały, dzielcie się proszę informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dzięki Wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą. Subiektywnego podcastu o marketingu, strategii, cyfrowej transformacji i narodowych modelach językowych.